Cześć. Dzisiaj się szwendam tak po warsztacie, bo pogoda taka trochę kiepska. Poliwęglan. Może z tego będziemy, czekajcie, jakieś kupię. O, nie tak. O, dobra. Z tego może sobie wymierzę, wytnę osłonę do frezarki. Tylko to będzie tak trzeba ładnie po promieniu wygiąć, bo tu są to, co było na frezarce na maszynie zamocowane, to widzicie, takie jest trochę wygięte krzywo. Jedno większy promień, drugie mniejszy, ale zobaczę. Zawiasy chcę zostawić to, co było, nie będę kombinować tam innej osłony. I to plan był, żeby dzisiaj jechać na pstrągarnię, drzewa wycinać, nie wycinać, tylko to z zestawu posprzątać. No ale odpuściliśmy sobie. Biało, sypie. Rano śnieg z deszczem, teraz sam śnieg. Nie ma co w ogóle myśleć o pracy na dworze. Także się tutaj dzisiaj poszwędam. Dzisiaj jest w ogóle 9 piątek, 9 luty. Wózek mi się ładuje tutaj, dyliżans, bo ostatnio jak frezarkę tutaj, bo frezarkę już ustawiłem sobie w miejscu docelowym. Od ściany jest tam, także można śmiało będzie ją obchodzić. Tylko muszę tutaj z tych klocków teraz ściągnąć, bo to takie są tam 18 na 18 belki. No to wiecie, 18 cm wyżej. No to tak tutaj wysoko trochę do tej roboty. By trzeba tutaj jakąś sobie zrobić z palet czy z czegoś taką podest, jakąś tutaj taką raszkę. I co? Albo będę szukać wibroizolatory jakieś takie, no używane, bo to nowe to przez ceny takie, że nie wiem ile to tam, po kilkaset złotych pewnie taki duży sztuka kosztuje. Abym wolał kupić kilka używanych, szpilki tylko dorobić, bo tu strasznie gruby ten podest, ta podstawa i grubaśne te szpilki. Tu tak myślę, bo mam jeszcze tą gąbkę akustyczną, taką jak tutaj wyciek był wczoraj z tego. Nie wiem gdzie to mam, tam do skrzyni z drewnem wrzuciłem, ale zlałem przez sitko resztkę oleju, ta kuweta co tutaj stała pod maszyną, co przedtem tam to ciekło wszystko. No i przez sitko zlałem, syf został olej czysty, bo to praktycznie świeży był olej zalany. Muszę dolać, uzupełnić tylko tam w tej kolumnie. No, odkręcić tu ten gwint taki długaśny. A mam, wiecie, taką tą piankę akustyczną do wytłumienia. I chyba mam już, leży tam z zawiertarką. I tak myślę sobie tutaj porobić. Czekajcie, kamerę ściągnę, bo to na głowie mam, ale to nie ten. Tu bym sobie tak wykleił te boczki, tu zapaskami trochę, no i tą osłonę, ten otwór do wentylacji to bym zostawił, no ale to zawsze by to, wiecie, jakoś było bardziej wytłumione. Mogłem w sumie, właśnie tutaj jak to dzisiaj wygląda. Dzisiaj piątek, nie wiem kiedy to tutaj te próby były. Wczoraj, przedwczoraj chyba postawiłem suchutko. Nie będzie tam widać, bo kurczę, teraz tu koło pasowe to już nie ten. Ale dobra, no jest suchutko, nigdzie tu nie leci, że jest dobrze.
No i tak, osłona przychodzi tutaj na zawiasach, taka wiecie, odklapywana do góry. Muszę tak zobaczyć, żeby to miejsce było na imadło, żeby się tu minąć z imadłem. Albo, no dobra, coś tutaj jakoś to wymyślę. Może jakoś to wymierzę. Pognę sobie na gorąco. Paleciak niech się ładuje. A, widzicie, teraz patrzę z suwmiarka. Boguś, bo to ty ostatnio tam przedni ten robiłeś. Oś czy most w 3CX. To jest tuleja oryginalna od Ursusa C360 nowa. I popatrz, bo tak mnie to zaskoczył ten stworzeń taki lichy tam w tym 50 mm średnicę i to przy 60 takie coś pracuje, a tam przy koparce ładowarce przedni most też jest na takiej, kurczę, most ładny, taki pancerny, gruby, no ale ten sam stworzeń to taki, no 50 to trochę mało, nie wiem w sumie ile to tam żywotność ma. Dobra, żurawia sobie poskładam, paleciakiem na razie nie będę jeździć, niech tu stoi, odkurzacz mogę zwinąć. Aha, tu mam jeszcze tak, bo ten wąż poprzepalał mi się od razu przy pierwszej robocie. Muszę wymienić na gumowy. Wziąłem tutaj, nie wiem co to taki Semperit, jakiś kurde metrowy kawałek mi dali grubszego. A tu mam jakiś, no też jakiś Semperit Luftwasser do 20 atmosfer. Że to pod sprężarkę wystarczy 3 czy 4 metry. Do uchwytu tutaj, do żłobienia, no to wiecie, no wygląda jak spawalniczy, ale to jest ten do elektrod węglowych. Tu się odkręca powietrze, tu leci, dmucha powietrze i kabel normalnie spawalniczy. To będzie pod tą moją wirową spawarkę podłączone i muszę wypalać te stare mocowania w łyżkach i robić nowe, szykować. Kółko trzeba co chwilę pompować. Hondę przywieźliśmy z pstrągarni. Muszę też uruchomić, przeserwisować i to tak na grubo, bo ona ostatni raz to tam chyba jeszcze jak te stawy karpiowe miałem, to była używana do rozlewania wapna. Świecę znalazłem nową, bo to mówię, świecę, paliwo trzeba to wylać, nowego paliwa nalać i zobaczymy czy to ruszy. Dobra, coś tutaj się, jakiś obraz zadań bojowych nakreślił. Dobra, pierwsze chyba sobie wezmę. To dzisiaj nawet w piecu nie palę, ile tutaj mam. No niby 7,5 stopnia, ale tak no w samym swetrze chodzę i nie jest źle. Albo tak utnę. Dobra, muszę wymierzyć to. Na razie się rozłączę, albo później kamerę na statyw postawię i to ciągle na dworze pada. Tak jest koło zera, czy +1, bo z dachu kapie, no ale sypie. Dobra, trzeba coś tutaj grzebać. To na razie, cześć.
No dobra, osłona jest. Wyszło jak wyszło. Zrobiłem tak, odprostowałem ten płaskownik. Tu sobie tylko tak podgiąłem, tu jeszcze w sumie mogłem zaszlifować, ale to zaszlifuję, żeby się tutaj nie pokaleczyć. Dół zrobiłem tak trochę po promieniu, to jest wszystko przetarte, że gładkie krawędzie. Zrobiłem ją dłuższą, bo mówię, tutaj w razie co będzie jakiś większy detal na imadle wkręcony, czy niżej stół pojedzie, znaczy jak będzie większy detal, to i tak stół niżej pojedzie, ale tak jak teraz widzicie, zawiasy tutaj trochę podociskałem, podokuwałem, że one nie chodzą luźno, tylko są, że widzicie, to będzie samohamowne, te zawiasy takie wyszły teraz. Praktycznie w każdej pozycji to można, widzicie, zostawić. W razie jak się rozrusza, no to znowu będzie trzeba tutaj docisnąć i będzie znowuż taki takie coś. Co do gięcia, giąłem same właśnie tutaj tak, no trochę więcej jak połowę, tu trochę więcej i tu. To giąłem pierwsze, to w ogóle to było moje pierwsze gięcie poliwęglanu. Opalarką grzałem, no i nie wiem, czy to będzie widać w kamerze, tu trochę takie pęcherze się pokazały przy gięciu i teraz bym musiał poczytać, bo nie wiem nic na ten temat, jak to poliwęglan się zachowuje. Albo za mało nagrzałem i na siłę giąłem i to tak zaczęło mi tutaj pęcherzować w materiale, może tak, no widać takie tam białe, tutaj taka smuga jest trochę, to generalnie tak tutaj do operacji na frezarce to nic nie będzie przeszkadzać. No i tutaj chyba mocniej grzałem nawet, bo łatwiej mi to było wygiąć. Tutaj jest tylko takie, tak jak teraz palce mam zakryte, pod palcem taki mały kawałeczek, a to jest wszystko tu na gładkie jak owiewka od motocykla. I no mówię, no takie sobie wymyśliłem. Coś przekoszone te zawiasy tutaj są, no niby prosto, ale tak nie wiem, czy te dwie śrubki nie są niżej od tych, że to tak jak się otworzy, to trochę skosuje, tak widać, że ale to tam nie stanowi nic z tego. I dobra, i tu mówię, no zagiąłem u góry te promienie, że to mówię, jak tu gdzieś by tak trzeba zajrzeć, czy co, żeby się tutaj nie nosem czy okiem nie przyładować w kant taką ostrą krawędź tutaj to jeszcze sobie tutaj za chwilę wyrysuję i zeszlifuję też na okrągło, mogłem od razu, jak to jeszcze nie miałem Poliwęglan jest, no właśnie nie pamiętam, czy to 4 mam, czy 5. Tam trochę tak o paletę potrzaskałem, bo mówię, jak to ma mi szczelić, to niech szczeli od razu. 4 mm jest gruby i to w zupełności wystarczy. No na pewno to mnie nie uchroni, jak jakiś tam kilkukilowy detal z imadła wyskoczy w moją stronę. No ale wiecie, przed iskrami, przed chłodziwem zawsze jakiś jest taki Teraz jeszcze planuję, ale to sobie z blachy ocynkowanej mam 2 blachę. Tutaj tak, żeby stawiane było tak na tym. I tu gdzieś tak zagięte na bok, albo jakieś takie rozsuwane, żeby to było można, wiecie, tak zsunąć jedno z drugim, takie ekrany, żeby tylnia ściana i boczne ściany jeszcze też było, żeby te wióry tam wszędzie się po warsztacie nie rozsypywały, nie leciało, ale to jest tak, mówię, że będzie dobrze. Jak będzie trzeba wyżej podjechać imadłem, no to po prostu tak sobie ustawię, że tu będę miał trochę szpary, żeby imadło nie pruło, tutaj po tym nie tarło niepotrzebnie. Być może tu jeszcze, bo tak patrzę, chociaż no tu nie ma za bardzo tak blisko jak głowy podłożyć, żeby przez tą szparę coś leciało, no bo tu już korby i w jajka wchodzą, wajchy wszystkie, że to
Nikt na siłę tutaj nie będzie przez tą szparę zaglądać, ale być może tu nakleję jeszcze też taką taśmę, tak na zawiasy i na ten, że taśma będzie się tutaj składać, tak będzie. Nie, bo to patrzę tutaj za duży promień, to jest odsadzone od osi zawiasu, tu z centymetr, tutaj też 6-8 mm, że to mówię po łuku, to tutaj kurde ta taśma nie zda egzaminu. No ale tak mógłbym w sumie, dobra, to odkręcić, popuścić trochę ten bęben ze zderzakami i tutaj tylko taką pod spód coś, kawał tego jakiegoś tam na kurtynę taką niedużą, żeby sobie wisiało, żeby to zakrywało tutaj, wiecie, ten otwór, a tutaj mówię, tutaj jest gdzie się by podłożyć i coś w ten sposób. Tak to wyszło, lepiej nie będzie. Mogłem, bo tam jakieś tam kawałki tego, takie wąskie obrzynki mam i mogłem ten poliwęglan, taśmę taką sobie tam nakleiłem fachowo, że części wirujące żółto, te czarne osłony czy żółte powinny być, przynajmniej kiedyś tak było, teraz to nie wiem. Znaczy teraz to patrzyłem takie osłony właśnie, czy na tokarkę, takie zamykane te z poliwęglanu, czy do frezarki jakieś takie osłony. Nie mówię, że całą zabudować, bo to tam w ogóle takie tam kosmiczne pieniądze, ale coś takiego właśnie jak tutaj jest na tokarce. Tam prawdopodobnie uchwyt i no krańcówka jeszcze jest, bo to wszystkie teraz maszyny to muszą mieć takie zabezpieczenia, że jak osłona uniesiona, no to maszyna nie wystartuje. Osłony muszą być pozamykane. Tu mi coś jeszcze, jakiś wiórek został, ale oszlifuję. No to 2 albo ponad 2000 taka szybka bezpieczeństwa do maszyny kosztuje. Gdzieś tam kiedyś pisałem sobie osłony do frezarek i jakieś takie, wiecie, atestowane czy za testami. No tu nie będzie trzeba, bo to pierwotnie jak ją kupiłem, to tu był taki drutek, haczyk, że jak było podniesione, to trzeba było sobie taki, o tutaj skobel zahaczyć, a tu nawet bez tego się będzie trzymać. No i dobra, popróbuję może jeszcze tą kość tutaj, nie przekręcę, wykręcić. Ten tutaj, co jest ta śrubka obrobiona. I chyba, czekajcie, śrubek tu mi nie zostało, wszystkie złożyłem, dobra, bo jeszcze tu trochę tych małych śrubek mam. I chyba tyle, bo to spanie nie męczy. Przepraszam. Dobra, tu jeszcze, bo to stare śrubki od osłon, jeszcze mosiężne te, mosiężne podkładki przy tym były. Opalarkę schowam, bo to mówię, opalarką grzałem, tak patrzyłem tym pirometrem, no to w granicach tam, nie wiem, 160 stopni, 180, no i to wtedy ładnie się zaczynało giąć, tylko że, no mówię, no ta jedna strona, ten bok co giąłem, to giąłem pierwszy raz w życiu takie tworzywo i trochę tutaj takie wyszło. No jest takie, nie wiem czy to tam będzie widać, ale tutaj jest dobrze, a tutaj jest takie trochę parchate, no ale trudno. Wyszło w ten sposób, nie inaczej. Dobra, nie wiem co tam dalej. Do ryb się przejdę. To muszę tutaj przemieść, bo niech się napije wszystko. Dobra, to sobie miotłą tu przegarnę. I na razie tyle. Zobaczę. Trochę tutaj porządków później porobię i może z tyłu to wygłuszenie tutaj zacznę wyklejać, bo to i tak mówię, dzisiaj taki dzień, że na dworze nic nie porobię. Też zapomniałem wam pokazać, bo to jeszcze zanim paski jak miałem nałożone i tu miałem wyluzowane z tej strony między A i B na luz.
także teraz to luźno chyba chodzi. Tak, teraz wrzeciona chodzi tutaj luźno. No to jak się tutaj kręciło tym górnym kołem, no teraz nie pokręcę, no bo to przez dolną przekładnię, no i silnik chyba on jest, ja już nie pamiętam, zahamowany albo odhamowany teraz. Muszę nawet zahamowany, bo przez silnika właśnie nie szło ruszyć bez prądu, żeby sprawdzić łożyska, by trzeba wentylator zwalić z tym bębnem hamulcowym. Ale tutaj jak się za to koło pokręciło, szumią też łożyska, że być może następna taka wprawka z naprawy frezarki moja to będzie tutaj odkręcę tą nakrętkę, zobaczę co tam w środku, zobaczę, tutaj jest pewnie drugi, tak, tu jest ten wałek taki od boczka, czy jak to tam się nazywa, i na tych dwóch wałkach może bym tutaj u góry w kolumnie zmienił łożyska i bym musiał w DTR-ce popatrzeć ile tutaj, czy są tylko dwa na dole, dwa u góry, czy jakieś tu pośrednie koła jeszcze, nie wiem. I czy w ogóle głowicę trzeba ściągnąć, żeby z tym wałem wyjechać, i czy on w ogóle w tą stronę wychodzi, czy w tą stronę wychodzi. Podejrzewam, że tu i tak trzeba się rozłożyć, żeby tu jakieś koła zębate na pewno będą, no bo jakoś ten napęd tutaj później dalej jest przenoszony na wrzeciennik, czy tutaj na tą głowicę. No i zobaczymy. Frezy muszę pochować. Kamil Ogrodnik walczył z koparką T2, nie, tutaj jest 75. Chciałem mu sprezentować, ale ogarnął temat chyba, żeby tam te swoje przy koparce porobić kciuka i co tam jeszcze? No i nie wiem, coś tam jeszcze robił i po spawaniu chciał tam ale dał radę bez tego. No to też fajnie, że to się udało i wszystko mu się tam domyka na końcu ramienia. Dobra, idę sobie do ryb, a później mówię, tutaj chyba za tego trochę wykleję to i tutaj to, zobaczymy, może będzie jeszcze ciszej. Dobra, na razie, cześć. Mała modernizacja. Już nie ma tej szpary tutaj. Znaczy jest taka tam z 2,5 mm, może 3, ale to już teraz jest tak wymierzone, że na zamkniętym, całkiem spuszczonym, ten płaskownik, co tutaj trzyma osłonę tą z poliwęglanu, on już dochodzi tutaj do tego, że po prostu ten tutaj od zderzaka jest lekko wyżej. Być może jak te dwie śruby bym popuścił, no to jest trochę bym to niżej tutaj dojechał, ale już nic tu nie będzie trzeba żadnej kurtyny wieszać dodatkowej. No i teraz jak zobaczcie, to tu na dole to nawet po imadle tak leży, że po prostu to na otwartym tak jakoś skosuje tu na tych zawiasach, ale po spuszczeniu to idzie tak równo ze stołem. I mówię, jak coś będzie, czy szpień jakiś dłuższy, czy coś, także tutaj przy tym nad imadłem, no to mogę praktycznie prawie do pionu spuścić i będzie dobrze, a jak będzie trzeba wyżej podjechać, no to mówię, trochę będzie trzeba tak
i tutaj imadło się tutaj pod tą szybę schowa. I taka, widzicie, dzisiejsza praca. Dużo więcej tu nie porobiłem, bo jakoś tak się mówię, dzisiaj ten dzień bojowo byłem nastawiony na ten. A nie, dużo więcej. No porobiłem wygłuszenie zrobiłem. Tyle mi gąbki zostało. Znaczy to bym jeszcze tam wykleił. Tutaj w środku, no jedną ręką nie podniosę, ale też wiecie co, mówię, po co tu i skąd to dmucha tutaj. A na silniku ten wentylator jest tak mocny, on tak tutaj dmucha, że żeberkami tu idzie, owiewa silnik. No tutaj jest akurat od tego haczyka, co to oczko do podnoszenia silnika się wkręca. No i tak samo jak tu tabliczka, ale całe w kółko powietrze wpada, a tędy tu wydmuchuje, że normalnie jak blisko stanę, to aż broda fruwa tutaj mi z tej kratki u góry. Także całe tutaj ta przekładnia pasowa jest owiewane, że mówię, tędy silnik zaciąga i wtłacza powietrze tu. Część leci tu, część prawdopodobnie na dół, gdzieś tutaj sobie tam też wychodzi. No i to tyle. Oleju dolałem i zobaczymy, ale chyba jest. Jest, tak tyle nalałem, to tam szczupkiem nie lałem, ale no i dobra. I idę do domu na herbatę. To pozbieram tylko i gwintownik jakiś taki mam. Nie wiem, to chyba maszynowy M5, ale do nierdzewki, taki czarny z żółtym paskiem. Tak mi się wydaje. Wiertło, dobra. Wiertło teraz nie wiem, albo 4, albo 4.2 mam, bo coś, ale chyba 4.2 powinno być pod M5 gwint. No, bym musiał sprawdzić. Albo i patrzę, albo i 3,5 może, kurde. No ale dobra. Nie urwałem gwintownika. Tutaj za tą pokrywą jest część sucha, wrzeciona, że żaden olej mi nie poleci. Na początku to planowałem, mówię, na tutaj pilnikiem, czy wypróć wiertłem, albo pilnikiem te otwory, wiecie, takie fasolki, bo gdzieś w tym miejscu, tak jak ten środkowy otwór jest, te poprzednie dziury są otwory. I mówię, bym zrobił takie do regulacji, ale wymierzyłem i jest, myślę, lepiej jak było. Mnie się podoba. Zobaczymy, jak to w praniu wyjdzie. Nie ma tego, bo też sobie sprawdziłem ten włącznik od pompki i nawet na chodzącej tutaj maszynie, jak główny silnik pracuje, cykałem prawo lewo, tu sobie podłączyłem pod 0 i pod jedną fazę lampę halogen. No chyba nie, no silnik jest tutaj 380, no to jedna faza by świecił, przecież by się zaświecił i w ogóle nie idzie zasilanie na kabel, że to gdzieś albo tu muszę patrzeć, chociaż tutaj to już nie pamiętam, przeglądałem, ale wiem, że tutaj coś było po tego, chyba jakoś dziwacznie podłączone, albo gdzieś tam z tyłu któryś stycznik, nie kontakci, czy kabel się urwał, czy co. Ja to przecież tam w kotłowni, jak myłem, czyściłem, wszystko wyciągałem, odstawiałem tą całą elektrykę i tamte kable wciągałem do środka. Cały ten tutaj to kolanko było z tego zdemontowane, kable special i wszystko tu wyciągnąłem spod spodu, ale być może tam coś nie kontaktuje i nie wiem. No chciałbym, żeby to działało i muszę patrzeć, bo tu takie malutkie żarówki są. Zaraz zobaczę. Na 220 tam jest ta lampka i żarówki. Być może jeszcze takie do włączników.
mam, bo to wiem, że do tej A170 sprężarki takie coś przychodziło. Kurde, ale nie będę miał. Dobra, bo to jeszcze w innym miejscu może być. A to takie są jak do starej latarki z gwintem. Mała bombka taka wkręcane, czy tak jak do lutownicy. Albo zmienię całą lampkę. Dobra, jeszcze pójdę tam poszukać, może w tym drugim miejscu będą. Zobaczymy. O, bo tam we włączniki w tej sprężarce to coś takie przychodziło jak do lutownicy. Tylko nie wiem, czy tutaj jest na 230, czy jakaś tam z transformatora idzie. Muszę poszukać tych żarówek i rozkręcić tutaj i tak ten panel sterowania czy pulpit i zobaczyć, no bo teraz to są takie większe, że to bym musiał otwornicą powiększyć, ale tu za dużo nie ma miejsca między tymi włącznikami, że czasami mogę się tutaj nie zmieścić z kontrolką, a to po prostu jest, że jak tam głównym włączę zasilanie, no to tu mi świeci wtedy, że jest prąd podany. Chociaż ja mam, mówię, wszystkie maszyny tak podłączone, lampy, transformatory, że włączę zasilanie i lampa od razu świeci, czy tu, czy wiertarka, tokarka, ta mała frezarka. Wszystko w ten sposób mam, że włącznik jest pominięty i nie ten. Zresztą to wam pokażę zaraz. Pierwsze co, to tak robię, o, że widzicie, nie tego. No i prawdopodobnie drugą lampę z drugiej strony dam, bo to tak, no jeszcze tutaj dużo nie napracowałem się tą maszyną, ale zawsze lepiej jakby to z dwóch stron świeciło, tak na ten, na detal, na narzędzie tutaj. Dobra, trzymajcie się, na razie, cześć.